Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Zrobiło się niesamowicie zimno, nawet wyciągnęłam takie cieplejsze kurtki. Dobrze, że dzisiaj u nas jest pochmurno, to nie było przymrozku. Sprawdziłam najbliższe dni, no i cóż, w sobotę zapowiadają, że będzie -3 przy gruncie i zobaczymy, jak to wszystko przetrwa. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś te prognozy się zmienią i tych przymrozków nie będzie takich dużych, ponieważ znowu nie byłoby owoców. Zawiązało trochę wiśni, zawiązały śliwki uleny, no a jeżeli będzie właśnie przymrozek, to to wszystko może zostać zniszczone. Dzisiaj zapraszam na spacer wokół tej długiej i wąskiej rabaty. I zaczniemy tutaj od początku. Tutaj jest moja piwonia śmierdziuszka, Coral Sunset najprawdopodobniej. Zawiązała bardzo dużo pąków. Ja ją przesadziłam tutaj na tę rabatę w 23 roku na jesieni. Pączków ma bardzo dużo i widzę, że robi się dosyć wysoka. Będę musiała ją podeprzeć, ponieważ tutaj na dole rośnie malutki liliowiec, który przysłała mi jedna z widzek. On już ma pączki. Jest bardzo ładny. Tych pączków jest dużo i będzie już niedługo kwitł. No mam nadzieję, że te przymrozki, które są spodziewane, że go nie zniszczą. I dalej przechodzimy. Tutaj dalej posadziłam żurawki. No niestety jedna tu w tym miejscu wypadła. Tulipanki już przestały kwitnąć. To był pierwszy raz chyba w moim ogródku, kiedy doczekałam się takiej mini tulipankowej łączki. Zwykle tulipany zjadały mi myszy. Te tulipany sadziłam późno, posadziłam je chyba na początku grudnia. Może dlatego te myszyska się nie zdążyły nimi zająć. Ale kwitły bardzo ładnie, taka mieszanka w różnych odcieniach koloru łososiowego. I tutaj jest ketmia syryjska. To jest jedna z odmian serii China Chiffon, tylko nie wiem która. Zakwitnie, to wtedy będę wiedzieć, bo nie pamiętam. Natomiast tutaj jest moje poletko truskawek, to jest akurat odmiana Zenga Zengana. One już miały w tym roku stąd zniknąć, ale tak ładnie zakwitły, tak ładnie się porozrastały, że zostają jeszcze na ten rok w tym miejscu, a w przyszłym roku będą przesadzone na nową grządkę z truskawkami. Żółte iryski, które niestety widzę, że już bierze choróbsko. Liście są już takie w plamki. No i niestety będę musiała czymś opryskać, bo inaczej to te liście będą wyglądać paskudnie. Ale kwiaty już zaczynają wychodzić ponad liście i już niedługo będą te iryski kwitły. Piwonia, duży krzaczek, który rośnie tutaj już kilka lat. To jest piwonia bordowa, taka stara odmiana, którą kiedyś dostałam od sąsiada i ona ma kolor taki bordowy. Być może to jest tak zwana dębówka, ponieważ właśnie pod taką nazwą czasem ją widuję w internecie. Z tyłu pięknie rozrosła się moja róża i to jest Aleksandra Princess of Luxembourg. Kolor kwiatów bladoróżowy. Ona nie pachnie, taki ma bardzo, bardzo delikatny zapach, natomiast jak kwitnie, wygląda prześlicznie. Żurawka marmaladę, która stworzyła takie bardzo ładne pomarańczowe poletko. Jest to jedna z moich ulubionych żurawek, ponieważ jest niezawodna. Liście utrzymuje właściwie przez całą zimę, a na wiosnę wypuszczają właśnie takie w mocnym kolorze karmelowo-bordowym. Bordowe są od spodu. Siewki, które tutaj się powysiewały i tu jest naparstnica, a tutaj jest malwa.
I przechodząc dalej, tutaj jest tawuła japońska i to jest odmiana Magic Carpet, czyli Walbuma. Natomiast tutaj nad tą tawułą jest moja największa hortensja i to jest odmiana Limelight. Już wyżej jej nie będę wyciągać. Ona tutaj już będzie miała docelową taką wysokość. Nawet może ją w przyszłym roku deczko obniżę. Ale z tego co widzę, przyrosty są bardzo ładne, mocne, grube. Będzie miała piękne kwiaty. Tutaj jest tuja, odmiana Golden Globe. Przycięłam ją w tym roku, ponieważ już zrobiły się bardzo duże. Na razie wygląda tak nieforemnie, cofnę się odrobinkę, ponieważ ma kształt takiego wydłużonego jaja, ale ponieważ była cięta późno, w takim sensie, że ona już bardzo duża wyrosła, po prostu muszę formowanie rozłożyć na 2-3 lata, żeby po prostu ją doprowadzić do takiej formy bardziej kulistej. Tam z tyłu jest odmiana Golden Princess. To jest tawuła japońska. Mały krzaczek, ale ma bardzo ładne złote listki. Ketmia syryjska to jest siewka o takich lekko błękitnawych kwiatach. Trochę ją podcięłam tu od dołu, tak żeby zrobić z niej wielopniowe drzewko. I po prostu później będę musiała właśnie te pędy, takie, które tutaj wyrastają, będę musiała je usuwać. I następne dwa krzaczki Golden Globe, które po przycięciu nie wyglądają zbyt ładnie, ale one sobie tutaj zarosną listeczkami i z czasem będą tworzyć ładne kule. I dalej na rabacie jest taka część różana. Tutaj z przodu są dwie różyczki fioletowe. Jedna jest Old Port, natomiast to jest Heidi Klum. Natomiast tutaj z tyłu rośnie Blue Rhapsody. Pędy bardzo ładne, duże, zdrowe i mam nadzieję, że już niedługo będą kwitły, bo tutaj już są piękne, duże pąki. No miejmy nadzieję, że przymrozków jednak nie będzie. Ja cały czas mam nadzieję, że te przymrozki, które zapowiadają, że to się nie sprawdzi. Zresztą sprawdzam prognozę kilka razy dziennie i zmiany są, więc mam nadzieję, że właśnie w czasie tych zmian w końcu te przymrozki odwołają. I tutaj następne moje różyczki. To tamta z tyłu to jest Reine des Violettes, taka fioletowa róża parkowa. Można ją prowadzić jako pnącą. No bardzo ładnie w tej chwili wygląda, ale widzę, że coś tam listki zaczyna nadjadać i trzeba będzie się chyba też tym zająć. A tu z przodu jest moja różyczka, którą kupiłam w tym roku w Biedronce, jakoś tak wczesną wiosną. Te listki, no takie żółtawe i tutaj widzę, że takie opadające. Coś ta różyczka nie jest zbyt, nie wiem czy przypadkiem nie jest to verticilliosa i wtedy nie byłoby fajnie. No kwitnie na razie, ale zdrowe to nie jest. Chyba powinnam ją wykopać, żeby nie zaraziła pozostałych róż, które mają piękne, zdrowe liście. I idąc dalej, rabatka się już kończy. Tutaj posadziłam żurawki, marmaladę. Natomiast tutaj rośnie rozplenica japońska, Golden Hameln. Ona była sadzona w 23 roku na jesieni, więc ubiegły rok był dla niej takim pierwszym rokiem w moim ogrodzie. Natomiast teraz widzę, że wypuszcza ładne liście. No tutaj nie usunęłam niestety tych starych, ale jak tutaj te młode liście wyrosną,
no to już będzie ładnie wyglądać. No i oczywiście chwaściorki, które sobie pięknie radzą i będę musiała je popodcinać. Tu na zakończeniu rabaty rośnie trzmielina oskrzydlona i to jest odmiana Compactus, która tworzy piękną, dużą kulę. Najbardziej efektownie wygląda na jesieni, kiedy te liście robią się takie różowo-bordowe, mocny, czerwony kolor. Jednak dla mnie jest ozdobna przez cały sezon, ponieważ te gałązki układają się bardzo ładnie, no i te listki też wyglądają elegancko. I przejdziemy jeszcze dalej do mojej drugiej rabaty, ponieważ tutaj widzę, że kwitnie kalina japońska, to jest odmiana Meriesi i teraz jest w pełni kwitnienia. Wygląda, jakby była okryta białym welonem. Prześlicznie. Kwiatostanów jest bardzo dużo. Całe gałązki są od góry przysłonięte rozwiniętymi kwiatostanami. I wygląda w ten sposób. Śliczny krzew. Jesienią liście przebarwiają się na kolor fioletowo-bordowy. I dzisiejszy film kończę właśnie tą kaliną. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na następny. Do zobaczenia.